Z wielką radością przyjęłam zaproszenie do współpracy ze strony marki Tatum, ponieważ jest to moja ulubiona marka, istnieje już od ponad 20 lat i tak naprawdę ubieram je już od 20 lat. Chciałam bardzo poznać zespół ludzi, który za tym stoi, przede wszystkim Rafała Gmerka, który jest głównym projektantem już od samego początku jej istnienia. Pracę nad tym projektem zacząłem od tego, że spotkałem się z Dorotą, która pokazała mi niesamowitą bazę inspiracji pod kątem grafiki i swoje interpretacje druku. Pomysł inspiracji kulturą ludową i naszą tradycją przy okazji tego projektu wziął się stąd, że ja od lat, promując Polskę za granicą i organizując różnego rodzaju wystawy promujące polski design, zrozumiałam, że tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze za bardzo znani, ale ja sama też nie wiem tak naprawdę, jakie są nasze korzenie w dziedzinie projektowania. W celu poznania naszej polskiej tradycji i kultury ludowej odbyłam długą podróż po Polsce, o czym zresztą od dawna marzyłam. Odwiedziłam wiele muzeów etnograficznych, rozmawiałam z wieloma rzemieślnikami, etnografami, odwiedziłam wiele skansenów. Potwierdziły się moje przypuszczenia, że jesteśmy naprawdę bogaci we wzory, w kolory. Jest ogólny taki trend światowy, żeby doceniać wszystko, co jest wkoło, doceniać swoje własne wartości DNA, doceniać folklor i regionalizm, więc wyjątkowość tej kolekcji właśnie na tym polega, że czerpiemy z wszystkich naszych korzeni i w nowoczesny sposób staramy się pokazać to naszemu klientowi. Jest to pierwszy w mojej karierze zawodowej projekt tkanin dla marki modowej. Cieszę się, że jest to polska marka. Natomiast od lat współpracuję z markami takimi jak Dior czy Hermes jako konsultant czy projektant produktu. Jest w tej kolekcji wiele kolorów i to są zdecydowane kolory, bardzo mocne kolory, które były właśnie typowe dla polskiej kultury ludowej. Są w nich wzory inspirowane przepięknymi łowickimi pasiakami, w których ja się zakochałam już wiele lat temu, gdzie mamy bardzo odważne zestawienia kolorów czerwieni, pomarańczu, zieleni, czy pasiaków kieleckich, które są nieco spokojniejsze, czy wzorów haftów kaszubskich, przepięknych, kolorowych. W całej kolekcji najważniejsze było to, żeby nie zabić jej wielością druków i dużą ilością kolorów, a żeby z druki, które występują i zostały wybrane do kolekcji, nawzajem się uzupełniały i były ze sobą kompatybilne. Wyciągnięte zostały również motywy z druków Doroty i zastosowane jako placement print lub hafty w niektórych solidowych modelach. Dla mnie bardzo ważne są total looki, czyli możliwość koordynacji jednego druku z drugim. Możesz założyć wzorzystą spódnicę, do tego wzorzystą bluzkę. Tych wzorów, które mamy na chustach, nie ma w całej kolekcji ubiorów, prawda? Ale one są też takim znakiem graficznym właściwie tych wszystkich inspiracji, czyli krakowskie pawioczka, kaszuby, pasiaki przepiękne i zestawienia mocne kolorów, bardzo odważne. Tworząc tę kolekcję myśleliśmy o naszej klientce, która jest pełna energii, ceni komfort, naturalność, lubi nasze naturalne tkaniny i ponadczasowe kroje. I chcieliśmy w tej kolekcji pokazać jej właśnie inspirację folkiem, kolorystyką i grafiką, ale w zrozumiały dla niej sposób, czyli przetworzyć to na tak zwany język Tatuma i dać jej formy, które zrozumie, w których będzie się czuła dobrze i komfortowo. I będą one dla niej bardzo współczesne, nieprzerysowane, będzie w nich czuła się ubrana, a nie przebrana.